Zygmunt, opowiesz o domu, w którym wyrosłeś? Tak, oczywiście. Podsumowując, trochę nietypowy, ale jednak polski dom. Dziadkowie, rodzice ojca, bardzo religijni. Z kolei rodzice mamy, babcia francuska, dziadek Włoch, ale potem okazało się, że niezupełnie. Wnuki czy dzieci, zgodnie z obowiązującą w tym katolickim kraju tradycją, ochrzczone i po pierwszej komunii świętej. Czyli ty. Czyli ja, mój brat i moja siostra. Rosłeś to był katolicki dom? Byliście W ochrzczeni? Podkowie Leśnej, w której mieszkali moi dziadkowie, był bardzo katolicki. Dziadkowie regularnie co niedziela chodzili na msze. Dziadek był w Podkowie bardzo osobistością, był jubilerem. W związku z tym siedział zawsze w pierwszym rzędzie. Myśmy z dziadkiem, z bratem dostawali od dziadka jakieś drobne pieniądze, żeby dać na tacę. Na szczęście do końca życia dziadek się nie zorientował, że podmienialiśmy je na guziki. Natomiast dom warszawski, dom własny moich rodziców, był na wskroś ateistyczny. Oni nie chodzili do kościoła. Myślę, że poddali się po prostu, może nie żądaniom, ale pragnieniom dziadków, żeby po Bożemu dzieci zostały ochrzczone. I to był taki dom, w którym były święta katolickie, Wielkanoc, Boże Narodzenie. Na całego. Dziadkowie przykładali do tego ogromną wagę, a ponieważ mieli wspaniały dom w Podkowie Leśnej i bardzo liczną rodzinę, w związku z tym te wszystkie uroczystości rodzinne odbywały się, dopóki żyli u nich w domu w Podkowie, natomiast później Wigilia, Boże Narodzenie czy Święta Wielkiej Nocy obchodziliśmy w domu, aczkolwiek już rodzice nie przywiązywali do tego tak wielkiej wagi. Bardziej się dla nich liczyło, żebyśmy jak najszybciej na przykład przed Nowym Rokiem wyjechali w góry. W związku z tym Wigilia była świętem ruchomym i odbywała się wcześniej, ale był karp, była choinka, były prezenty, jak w każdym polskim domu. A u tych Włochów i Francuzów jak było? No właśnie u nich było tak, że mówię o moich rodzicach, głównie o mamie, no bo ona odpowiadała za organizację domu. Ojciec był na 100% zajęty odbudową Warszawy od mojego urodzenia prawie do jego śmierci. I to było tak wszystko ustawione, jeśli idzie o terminy pod nas, czyli Nie, ale święta... pytam, czy znałeś tamtą część rodziny francusko-włoską? Nie. O ile w rodzinie dziadków Stępińskich było bardzo liczne grono najbliższej rodziny. Moja babcia miała chyba 8 albo 9 rodzeństwa i oni wszyscy się w tym domu w Podkowie Leśnej co jakiś czas spotykali. O tyle w domu moich rodziców, zwłaszcza po stronie matki, nie było żadnego krewnego. Nikt, żadnych ciotek, wujków. Raz pojawiła się postać Lori, czyli stryjecznego brata mojego dziadka. No ale oprócz tego, że patrzył na mnie, na mojego brata i na moją siostrę z takim wyrazem wielkiego zadowolenia, który dzisiaj interpretuję jako gest takiego szczęścia, że jednak z tej żydowskiej rodziny mojego dziadka ktoś przeżył i ktoś dał życie następnemu pokoleniu. A tak to nie było żadnych ciotek, żadnych stryjków, żadnych kuzynów, nikogo nie było. A wiedzieliście, dlaczego ich nie ma? Nie, najpierw byliśmy za młodzi i w ogóle nie przychodziło nam do głowy, żeby zadawać takie pytania, zwłaszcza, że po stronie dziadków to było wypełniane z nadmiarem. Natomiast w domu to też się później okazało, to był taki temat tabu, który w ogóle nie był poruszany. Dzisiaj, jak mam już po wielu latach pracy w muzeum i zajmowania się historią Żydów, zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne lektury, czy też wysłuchanie dziesiątek takich rozmów, jaką dzisiaj przeprowadzamy, no to mogę to interpretować zupełnie inaczej, że to było takie milczenie świadome po to, żeby coś utrzymać w niepamięci albo nie mówić o tym z nadzieją, że to nigdy
się nie ujawni. I tak naprawdę w miarę dorastania, a miałem okazję wielokrotnie dotykać tematu, który dzisiaj mógłbym nazwać w tej rozmowie tematem żydowskim, bo na przykład moja mama, która najpierw posłała naszą starszą siostrę do TPD-5, taka bardzo wtedy słynna warszawska szkoła przy ulicy Parkowej, w której ogromną część uczniów i uczennic stanowiły dzieci żydowskie. Potem ta szkoła została przeniesiona na ulicę Zakrzewską do dawnego muzeum, do dawnego liceum Karola Świerczewskiego, dzisiaj to jest liceum Cervantesa. I tam było bardzo podobnie. To znaczy znacząca część moich kolegów i koleżanek byli Żydami albo Żydówkami. I tak się wielokrotnie zastanawiałem nad tym, czy ze strony matki był to ruch świadomy, czy też nie do końca zdawała sobie sprawę, bo z jednej strony przez całe życie uciekała od swojego żydostwa, a z drugiej strony zapisała nas do szkoły, w których moi koledzy, koleżanki, ich rodzice no po prostu byli albo przeżyli Holokaust i tworzyli nowe rodziny w Polsce. I w takim środowisku szkolnym się wychowywałem. Ono było dla mnie niezwykle ważne, dlatego że większość przyjaźni, które trwają do dzisiaj, to są moi koledzy i moje koleżanki ze szkoły. Jakoś na studiach to się nie rozwinęło, w związku z tym ciągle bazuję nad tym, co zaczęło się dziać od 1954 roku, czyli od mojego pierwszego roku w pierwszej klasie. A jakbyś dzisiaj miał powiedzieć, dlaczego ona uciekała od swojego żydostwa, twoja mama? Wiesz, to jest dość proste i dość skomplikowane. A myślę, że kluczowe dla niej było to, że jej żydowska rodzina, bardzo liczna przed wojną, była w pełni zasymilowana. I tak jak potem odkryłem wszystkich swoich przodków i ich imiona, powiązania rodzinne i tak dalej, no to na 1000% była taka typowa rodzina żydowska w Polsce, która postawiła na asymilację. Mój dziadek Leon Loria, który był dla mnie i myślę, że dla Polski również bardzo znaczącą postacią, bo po pierwsze był, chronologicznie to ujmując, współzałożycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Potem był legionistą, potem był żołnierzem lotnictwa, pułkownikiem lotnictwa w czasie wojny z bolszewikami w 20 roku. Miał wszystkie najważniejsze odznaczenia wojskowe za bohaterstwo i odwagę, między innymi Virtuti Militari, ale on raczej był bardzo daleko od żydostwa. I to przejęła moja mama, która no, w decydującym momencie życia, czyli już po wybuchu okupacji, po wybuchu wojny, owdowiała we wrześniu 1939 roku i w momencie, kiedy Niemcy zaczęli tworzyć warszawskie getto, po prostu odmówiła pójścia do getta. Została w tym mieszkaniu, w którym mieszkała od przedwojny i miała bardzo mocne atuty w ręku. Po pierwsze, miała bardzo dobry wygląd. Po drugie, była wdową po bohaterze obrony Warszawy, oficerze, który zginął podczas oblężenia Woli. Podczas oblężenia na Woli. Po trzecie, miała świetnych sąsiadów i dozorcę, którym w ogóle do głowy nie przychodziło, że ona może być Żydówką. I to był taki moment w jej życiu decydujący, kiedy ona postawiła taką no, ewidentną barierę między historią jej rodziny i historią rodziny, którą ona zaczęła tworzyć już w czasie wojny, bo w czasie wojny w Busku poznała mojego ojca i stosunkowo prędko wzięli ślub. No ale wyprzeć się tego, że była Żydówką, nie było takie proste. W związku z tym poprosiła swoją najbliższą przyjaciółkę, panią Marię Staniszkis, jej przyjaciółkę ze studiów i potem taka bardzo przyjaźń właściwie na całe życie, żeby porozmawiała z moimi dziadkami, czy dziadkom nie przeszkadza, że Krysia jest Żydówką.
No, a dziadkom zależało przede wszystkim na szczęściu ich syna, czyli Zygmunta Stępińskiego, mojego ojca. No i tak potraktowali to normalnie i powiedzieli, że dla nich to w ogóle nie jest żaden problem. To jest dość istotny moment, bo wkrótce dojdziemy do tego, być może dlaczego tak zdecydowali. I w momencie, kiedy mieszkała już ze swoim nowym mężem, moim ojcem, no to chwilę potem wybuchło powstanie warszawskie. Im z ogromnym trudem udało się ewakuować najpierw do Pruszkowa, a potem do Podkowy Leśnej, gdzie dziadkowie mieli już dom, który był prawie ukończony. Natomiast z samego powstania warszawskiego i z tej dramatycznej zupełnie ewakuacji, ona była w 5. albo w 5. miesiącu ciąży, ojciec był schorowany, prawie nie chodził. No, udało im się przedostać najpierw na Powiśle. Tam był jakiś taki punkt organizacyjny, gdzie spotkali księdza, który z kolei przeprowadził ich na krakowskie przedmieście. I tam w pewnym momencie Ukrainiec zobaczył na palcu mojego ojca sygnet. I ponieważ ojciec miał bardzo spuchnięte palce, nie mógł tego sygneta ściągnąć, w związku z tym wyjął nóż i chciał mu obciąć palec. I matka narobiła rabanu po niemiecku, a po niemiecku mówiła jak po polsku. I na to podbiegł jakiś oficer SS, uwaga, to jest wszystko opisane we wspomnieniach mojej mamy, który najpierw skopał Ukraińca, a potem spytał się, a skąd pani tak świetnie zna niemiecki? Na to mamusia odpowiedziała, że miałem 5 lat, żeby się nauczyć. Co było prawdą, mówiła już przed wojną, ale potem udało jej się ten język doszlifować. I to, co jest głównym wątkiem naszej dzisiejszej rozmowy, ten temat w domu opadł, bo po prostu myśmy dojrzewali w takiej całkowitej nieświadomości. I nawet jeśli gdzieś tam w szkole czy na podwórku pojawiały się takie akcenty, które by mogły zwrócić na tą uwagę, że przepraszam, że tak powiem, z nami coś jest nie tak albo z naszą rodziną, to myśmy ich ani nie podejmowali w rozmowach z kolegami, ani nie przenosiliśmy tych rozmów do domu. Ale co to znaczy, że z wami jest coś nie tak? Że No, jest podejrzenie, że ktoś... Część kolegów, pamiętam jak jechaliśmy z moim bratem tramwajem i Krzysiek zaczął coś tam opowiadać o babci francusce i dziadku Włochu i ta koleżanka tak się roześmiała, przecież wy Żydy jesteście. No ale jak wróciliśmy już do domu, no to nie pytaliśmy rodziców, co to oznacza i czy to jest prawda, no bo jakoś tam w ogóle nam to przeszło mimo uszu. Natomiast taki Znaczy dostawaliście takie sygnały wcześniej. Tak. No słuchaj, trzeba być przygotowanym na to, że jeżeli ktoś używa do ciebie w takiego dość wulgarnego sposobu zwracania się per Żydku, no to też trzeba chcieć się tym zająć i zaopiekować i gdzieś tę sprawę rozwikłać, najlepiej w domu. No ale ponieważ to były takie sytuacje typowo podwórkowe, no to one tak po prostu raz, drugi, trzeci się pojawiły, ale nigdy nie miały wpływu na to, że na przykład dojrzewając zaczęliśmy zadawać pytania. I tak naprawdę takim kluczowym momentem był oczywiście 68 rok. I wy mieliście wtedy ile lat? W 68 roku miałem dokładnie 21 lat i byłem studentem 2. roku historii, a mój brat równolegle studiował na prawie. No i wtedy, ponieważ młodzież żydowska brała bardzo znaczący udział w tych wydarzeniach związanych ze zdjęciem z afisza dziadów, jak również ogromna część komandosów, to były dziewczyny i chłopaki pochodzenia żydowskiego. W związku z tym, jak zaczęły się w 1968 roku aresztowania, no to nagle okazało się, że iluś naszych kolegów po prostu siedzi, jest w areszcie albo po wyrokach i że to trwa od 1967 roku, czyli od tego słynnego zjazdu, na którym Gomułka zaczął mówić o 5. kolumnie, co wywołało w niektórych domach moich przyjaciół no po prostu popłoch. Dlatego, że nagle zdali sobie sprawę, że z takiej dość dobrej sytuacji
w jakiej znaleźli się po zagładzie, po założeniu nowych rodzin, odbudowie swojego prywatnego życia w Polsce i taką wiarą, że to jest ich kraj i że tu będzie można mieszkać już na zawsze, no to nagle okazało się, że to jest nieprawda, że po kolei są zwalniani z pracy i to w wielu rodzinach dotyczyło dwojga małżonków, nawet jeżeli te małżeństwa były małżeństwami mieszanymi. Nie mówiąc już o tych rodzicach, którzy na przykład płacili jakąś cenę za wypowiedzi swoich dzieci albo działalność ich dzieci, którzy zwłaszcza z wojska czy z innych urzędów państwowych byli zwalniani prawie natychmiast. I potem jak odbył się strajk na uniwersytecie, potem w paru innych miejscach i w Warszawie i w Polsce, i w którym znowu oni brali bardzo aktywny udział, no to było jasne, że to się musi źle skończyć. I zaczęła się masowa emigracja i tak naprawdę gdybym miał, a nie mam, bo nie zachowałem kalendarzyk, w którym były nazwiska i telefony moich przyjaciół i przyjaciółek, czy bardzo dobrych znajomych, no to nagle okazało się, że ten kalendarz jest prawie pusty. I to był też taki moment, w którym ten temat został w domu lekko poruszony. Mama przerażona tym, że ja, student historii w jednej grupie z Adamem Michnikiem i jeszcze tam zakolegowany czy zaprzyjaźniony z paroma innymi komandosami, będę się jednostronnie opowiadał po stronie bitych i po stronie usuwanych z uczelni, to kazała mi się spotkać z pierwszym sekretarzem partii w Centralnej Agencji Fotograficznej, w której ona była dyrektorem administracyjnym. Rozmowa trwała pół godziny, ja wyszedłem z tej zszokowany po prostu, bo ten pan zaczął mi tłumaczyć to w taki sposób, który był dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Coś tam o winie, że ich jest za dużo, że zdominowali. No po prostu nie chciałem tego słuchać. W domu, przepraszam, lekko opieprzyłem matkę, że mnie wmanewrowała w taką dość niezręczną. No to się okazało wiele lat później, jak już zdecydowałem się na przeprowadzenie z nią rozmowy. No ona może się przestraszyła, że te wszystkie koneksje ze środowiskiem żydowskim, te wszystkie powiązania i przyjaźnie z rodzicami moich przyjaciół, że one w sumie w którymś momencie doprowadzą do tego, że my się zorientujemy i będziemy wiedzieli. I prawdopodobnie gdzieś tam w głowie miała to, co powiedziała mi tam 15 lat później, czyli już w 1982 roku, że chciała nas chronić. Wtedy ja tego nie rozumiałem, bo argumentacja była niewystarczająca i nie mogłem zrozumieć tego, przed czym ona chciała nas chronić. No bo nigdy nie uważałem, że bycie Żydem było czymś złym, aczkolwiek doświadczenia 1968 roku potwierdzały, że jednak dla większości osób to się skończyło absolutnie fatalnie. No i powiem tak, zanotowałem to w pamięci, to chronić jest powtarzane po prostu wielokrotnie podczas tej rozmowy. Natomiast potem, jak już wiele lat później zacząłem pracować w muzeum i miałem za sobą te wszystkie lektury książek o zagładzie, o getcie, wywiadów historycznych, które robimy i które bardzo często oglądam, to wydawało mi się, że ona chciała zbudować taką barierę izolacyjną, żebyśmy po prostu, nie wiem, nie robili jakichś błędów w jej pojęciu, nie zdekonspirowali się sami, ale to wszystko było spóźnione, dlatego że po pierwsze ten marzec nasączył nas, mówię głównie o mnie i o moim bracie, wiesz, takim poczuciem krzywdy, które spotkało Żydów i najbliższych kolegów i przyjaciół. Z drugiej strony mój brat ożenił się z córką Tadeusza i Marii Drewnowskich, Janką. Jej mama Marysia była 100% Żydówką i to taką zdeklarowaną, z całą historią swojej rodziny i przedwojenną, i kim oni byli, co robili, dramatyczną historią Holokaustu, kiedy większość tej rodziny
po prostu została zamordowana, tylko oni, czyli jej rodzice, jej siostry i brat, cudem przeżyli, bo dostali się, czy zostali wywiezieni, czy też jakoś tam dostali się do Związku Radzieckiego, gdzie po prostu ciężko przez ten okres zagłady w Polsce pracowali i po zakończeniu wojny wrócili do Polski. W związku z tym mój brat miał taki dostęp do żydostwa, czyli do rodziny w Izraelu. Marysia mieszkała przed wojną w Łodzi, w związku z tym miała tam bardzo dobre relacje, a ponieważ moja babcia nauczała przed wojną w Łodzi w szkole imienia Elizy Orzeszkowej, to była taka szkoła, która utworzona przez bogatych Żydów po to, żeby zbliżyć do siebie tą społeczność młodzieżową polską i żydowską. I tam babcia była nauczycielką, no i po prostu była dość znana i idąc tym śladem, tropem łódzkim, dość szybko udało się Marysi ustalić, że jednak z nami też nie do końca jest tak jak mówiono nam w domu. Ja z kolei też miałem jakieś sygnały, bo przykładowo jak poznałem swoją pierwszą żonę, której ojczym był Żydem, jak mnie zobaczył, no to nagle zajaśniał na twarzy, no bo zobaczył, że do rodziny wchodzi ktoś, kto też prawdopodobnie jest Żydem. On pewno też wiedział, że nieprawdopodobnie, a na 100%. No i powiem tak, takie życie między świadomością i nieświadomością, no to ono trwało stosunkowo długo, aczkolwiek miało jedną bardzo istotną, był jeden po drodze taki jeden bardzo istotny moment. Mianowicie w 1969 roku wyjechały z Polski dwie moje bardzo bliskie przyjaciółki, Majka i Ala Elczewskie. Majka wyjechała do Szwecji, bo jak Ala zaczęła się starać o prawo do wyjazdu, to już Szwecja była zamknięta, wobec tego pojechała do Danii. I obie przed wyjazdem zostawiły mi pod opieką matkę, Halinkę, którą znasz. No i to była wielka przyjaźń. Naprawdę taka przyjaźń życia między kobietą w wieku mojej matki, trochę młodszą, ale jednak, zdeklarowaną Żydówką, w której domu, ale i Polką, patriotką Polski, to jest bardzo ważne, w której domu zawsze otwarcie mówiło się o pochodzeniu jej męża, Ali, Majki, rodziny Arnolda Mostowicza, który był mężem jej rodzonej siostry. Ale to wszystko były takie, rozmowy, powiedziałbym, przy stole. Na taką pierwszą poważną rozmowę z Halinką czekałem do jesieni 1982 roku. Mianowicie ona przed stanem wojennym wyjechała do Ali, do Kopenhagi i jak wprowadzono stan wojenny, to ona w Kopenhadze została na wiele miesięcy, prawie na rok. I jak wróciła do Polski, no to po pierwsze byłem szczęśliwy, ale jak siadłem, zawsze siadaliśmy face to face w dwóch fotelach, pomiędzy nami stolik, na stole jakieś tam słone paluszki. I nagle Halinka zaczęła mówić o swoich doświadczeniach z czasów wojny. No żałuję, że tego nie nagrałem, bo w ogóle... Ale mówisz nagle, bo przedtem nie mówiła? Przedtem były rozmowy o czymś innym. Znaczy, to było oczywiste, że ona i dzieci mojej przyjaciółki są Żydówkami, natomiast nie było takiej otwartej rozmowy o doświadczeniu zagładowym. O tym, jak i w jakich warunkach przeżyła wojnę. I myśmy siedzieli przez parę dni i ona godzinami opowiadała najpierw o tym, jak została zamknięta w getcie Litzmannstadt, o całym życiu codziennym w getcie, o tym, jak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień pogarszały się warunki, o tym, jak ludzie szukali bliskości i jak zdecydowała się wziąć ślub tylko po to, żeby mieć kogoś bardzo bliskiego, do kogo można się wieczorem przytulić.
opowiada o wszystkich najintymniejszych scenach, sprawach, które dotyczyły zwłaszcza kobiet, o menstruacji, o ciążach, o wszystkim tym, co tak naprawdę większość ludzi na co dzień nie uświadamia sobie tego, jak bardzo to określało świadomość tych, którzy byli, zwłaszcza kobiet, które zostały zamknięte i odizolowane w getcie. I dramatyczny koniec, kiedy następuje likwidacja getta. Cała 5-osobowa rodzina Goldblumów, czyli jej rodzice, ona, starsza siostra i młodsza siostra, po prostu transport do Oświęcimia. I tam po prostu jedna z najbardziej dramatycznych scen, jaka zdarzyła się jej w życiu, czyli wejście pod prysznic już po goleniu głowy, już po rozebraniu się. I co ona powiedziała? Słuchaj, ja nie rozpoznałem swojej matki. I wiesz, ja milczę, no bo nie wiem, co powiedzieć. Ona mówi, wiesz, bo pierwszy raz w życiu widziałam ją nago i bez włosów. I to w niej zostało, wiesz, że ona nie poznała własnej matki. No skończyło się dramatycznie, dlatego że ojciec, matka i młodsza siostra zostali zamordowani w Auschwitz. No a Halinka przed końcem wojny razem z siostrą zostały wywiezione najpierw do jednego, drugiego i trzeciego obozu pracy w Niemczech, na pograniczu tam Śląska i dzisiejszych Niemiec. No i dzięki temu przeżyły. Ale wiesz, to otwarcie, to, że pierwszy raz ktoś tak szczerze ze mną rozmawiał o okupacji, o zagładzie, o utracie rodziny, bliskich, przyjaciół, to zrobiło na mnie, wiesz, no, ogromne wrażenie. I ja pamiętam, że kiedyś było tak, że jakiś nauczyciel w Stanach Zjednoczonych przeczytał jakiś tam dramat czy coś napisany przez kogoś w Stanach o Sendlerowej i wystawił to razem ze swoją młodzieżą, a potem postanowił ich zawieźć do Polski, żeby oni zobaczyli na miejscu, w jakich realiach zmuszeni byli bytować, zamknięci w gettach w Polsce Żydzi. I wybrali Łódź. A Halinka była już wtedy świeżo po złożeniu swojej relacji do Fundacji Spielberga i oni znaleźli tę relację i zaprosili ją, żeby ona pojechała na spotkanie z tymi uczennicami. No i jako driver pojechałem razem z nią i widziałem, jak wspaniale ona sobie radzi w takich sytuacjach. Jak na przykład potrafi mówić o nienawiści. Wiesz, ja nie wiem, czy ja bym potrafił po tym, jak prawie na moich oczach zamordowano moich rodziców, moją siostrę, męża, żeby mówić, że ta nienawiść dotyczy tylko tych złych Niemców, a nie wszystkich. Te dzieciaki ze Stanów były bardzo zdziwione, bo do nich jednak powoli docierało, co się tu zdarzyło w Polsce, jaka była sytuacja Żydów i jak zostali wymordowani. Natomiast ona, wiesz, mówiła o tym dzieliła to po prostu. Umiała dokonać wyboru, rozróżnić zło, które było od początku przygotowane i realizowane, ale jednak pokazywać również tych, również Niemców, którzy w jakiś sposób starali się pomóc. No, Łódź przed wojną była przecież i polska, i żydowska, i niemiecka, i trochę rosyjska. No, to był taki konglomerat. Także w tym takim dochodzeniu do wiedzy o Żydach i o mojego żydostwa, no bo oczywiście jak przeprowadziłem tę rozmowę z mamą w 1982 roku, no to nie mogłem z nią o tym porozmawiać, bo z Kopenhagą nie łączono wtedy telefonów, bo był stan wojenny. Ale jak tylko wróciła, to ja o tym opowiedziałem. No bo komu miałem opowiedzieć? No powiedziałem bratu, matka błagała, żebym nie powiedział siostrze, no ale 2 słowa o tym, jak wyglądała ta rozmowa z matką. Otóż jak zmarł ojciec i ja postanowiłem z nią To był zostać. który rok? 82, lato, sierpień. Jak zmarł ojciec, no to przyjechałem na parę dni do Warszawy z Milanówka, gdzie wtedy mieszkałem, żeby zostać z matką. I po pogrzebie siadłem przy rajzbrecie ojca i wyjąłem kryształową karafkę, w której ojciec popijał whisky, następnie butelkę Johnny Walkera
dość podłą, było czerwonego. Nalałem sobie jedną porcję, drugą porcję i tak po prostu pamiętałem sobie, sam na sam byłem z ojcem. I matka wchodzi do pokoju, widzi butelkę, widzi karafkę i mówi, co ty robisz? Ja mówię, whisky piję, matka. A to jest whisky ojca. No, nie wytrzymałem, mówię, słuchaj, ojciec leży 2 metry pod ziemią, a ty się zachowujesz jak typowa żydowska kutwa. To było obrzydliwe. Ja dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu atak był po prostu absolutnie absurdalny i niedozwolony, niedopuszczalny etycznie. I ona się osunęła tak na fotel, który na szczęście za nią stał i pyta się, a skąd wiesz? Ja mówię, no właśnie potwierdziłaś, że miałem rację. I to, wiesz, mnie tak uwolniło po prostu, bo ta rozmowa, która potem nastąpiła, była bardzo krótka. Ona trwała, nie wiem, może godzinę. Skończyła się tym, że matka cały czas powtarza chronić, chronić, chronić. I tylko mam wielką prośbę, czy Krzysztof, mój brat, wie? Ja mówię, tak, wie, dużo więcej niż ja. A czy Małgorzata, moja siostra, wie? Ja mówię, nie wie. To błagam jej, nic jej nie mów. No to wytrzymałem tam, nie wiem, 3-4 lata. I kiedyś w końcu jej powiedziałem, ale na niej to nie zrobiło żadnego wrażenia, bo ona była zdeklarowaną Polką, a po latach powiedziała, że to taka dziwna rodzina, ma braci Żydów, ona jest Polką. Natomiast wiesz, w momencie, kiedy jest taki silny impuls i ktoś potwierdza twoje przypuszczenia, no to ta ciekawość u jednych rośnie, żeby się dowiedzieć jeszcze więcej, a u drugich wypełnia w 100%, bo zdarzyło się to, co chciałem, żeby się zdarzyło. I to był zresztą taki moment, w którym próba dochodzenia do swoich żydowskich korzeni nie była wcale taka prosta, bo nawet nie wiem, czy wtedy w Żichu były prowadzone jakiekolwiek badania genealogiczne, czy nie. Więc zostałem przy tym, co miałem. To powiedziała matka, bo wyraźnie powiedziała po prostu, że tak. No, wprawdzie tylko ojciec, ale jednak. No, ani ona, ani ja byśmy okupacji nie przeżyli, byśmy zagłady nie przeżyli. Tak wynika przynajmniej z praw norymberskich. No i potem jakoś żyłem z tym i specjalnie mnie to nie interesowało. Przeczytałem parę książek o zagładzie, zwłaszcza dzienniki Czerniakowa, które mnie kompletnie rozwaliły. Aż do roku 2012, kiedy po prostu zadzwonił do mnie Michał Komar i powiedział, żebym kupił książkę Polscy sportowcy nagrodzeni orderem Virtuti Militari. Ja mówię, a po co mam kupić? A zobaczysz, kup, to zobaczysz. No i kupiłem książkę i tam był mój dziadek, wybitny taternik, odznaczony Virtuti Militari za wojnę z bolszewikami. I były nazwiska jego rodziców. Był Abraham Loria i Felicja Loria. A ja zawsze tak czasem wpisywałem, wiesz, Leon Loria i wychodziły mi wyłącznie te informacje, które zawsze miałem, że taternik, że pilot, legionista, adiutant Piłsudskiego i tak dalej, ale żadnych szczegółów tam nie było. A tu postąpiłem na opak, bo nie wpisałem Abraham Loria, tylko Felicja Fried, czyli moja prababka. I nagle przede mną w ciągu dosłownie 15 sekund, jak to internet oferuje, dostaję pełne drzewo genealogiczne mojej żydowskiej rodziny. I powiem ci tak, jeszcze bardziej poczułem się jak w domu, bo wiedziałem, że mam przodków. Z drugiej strony zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie i wywołało bardzo głęboki smutek, dlatego że przy kilkunastu osobach była podana data śmierci między 1940 a 1942 roku w Kraków-Płaszów. I oczywiście nie było żadnej szansy, bo w 2012 roku mama już dawno nie żyła, żeby spróbować wrócić do tych wszystkich rozmów. Ale znowu kilka lat później postanowiłem podjąć wyzwanie
i zrobiłem test DNA przez MyHeritage. No i wpisałem tam Abraham Loria, potem z tej drzewa genealogicznego przepisałem tam wszystkie te kolejne pokolenia do mnie włącznie. To samo zrobiłem na wszelki wypadek po stronie ojca. No i minęło, nie wiem, 3 minuty i dostaję maila. Tu Martin. I ja napisałem po angielsku, on odpisał po angielsku. Mówię, tu Martin, chyba jesteśmy kuzynami. No to ja mu odpisałem, do you speak Polish? No to on odpisał mi po polsku i okazało się, że on jest prawnukiem, czyli tak jak ja, rodzonej siostry mojego dziadka. Rozumiesz? Nagle nie ma żadnych ciotków, ciotek, wujków, stryjków, a tu jest w komplecie cała rodzina, bo żyje jego ojciec, żyje on, ma córki. Jego siostra cioteczna uratowała się, bo została wywieziona razem z matką, czyli drugą siostrą mojego ojca, mojego dziadka. Została wywieziona na roboty do Niemiec, a będąc na tych robotach, poznała Włocha i zakładając, że w Polsce nikt nie przeżył, przeniosła się do Włoch. I tam mam dwoje najbliższych kuzynów, z którymi dzisiaj utrzymuję normalną relację. To znaczy dzwonimy do siebie i on był dwukrotnie u mnie w Warszawie. Więc to jest, wiesz, taka satysfakcja pełna. No i kończąc, jak już miałem te wszystkie dane, to po prostu postanowiłem pojechać do Krakowa na cmentarz żydowski. I poprosiłem Witka Wrzesińskiego, dyrektora cmentarza na Okopowej, żeby skontaktował mnie z jakimś genealogiem z Krakowa, który pomoże mi odnaleźć grób moich pradziadków. No i bardzo miły chłopak pojawił się przed wejściem do cmentarza. Wszedłem tam. Zarośnięta była zima, ale zarośnięte wszystko po prostu tak, że tych macew prawie w ogóle nie widać, bo te zimozielone pnącza no po prostu tam przykrywają to wszystko. To wygląda bardzo romantycznie. Ja bym tego nie ruszał, także uważam, że czasem porządkowanie takich historycznych cmentarzy no, trochę mija się z celem. I na wprost zaprowadził mnie do grobu Abrahama Loria i Felicji Fried. Czyli byłem w domu. 3 lata temu zabrałem tam ze sobą córkę i 2 wnucząt. No i córka była bardzo przejęta, bo ona śledziła tam te wszystkie moje kontakty z kuzynem. Kuzyn mieszka zresztą 50 kilometrów od niej, w związku z tym jak pojadę wreszcie do Niemiec, to zobaczy się z nim u niego. Wnuczka była bardzo przejęta. Wnuczka w tej rodzinie jest osobą absolutnie wyjątkową, gdyż albowiem ona sama z siebie zainteresowała się Holokaustem. Mianowicie Patrycja, moja córka, w którymś momencie przeczytaje książkę przyjaciela Mariana, Mój pies Lala, opowiadającą dramatyczną historię chłopca i jego ukochanego psa w getcie Litzmannstadt. Po prostu tego psa oczywiście zabrano, ale taka bardzo wzruszająca bajka dla dzieci została. No i potem, jak przeczytała jedną, to odłożyła na bok wszystkie inne książki i zaczęła czytać wyłącznie książki dla dzieci i dla młodzieży o Holokauście. Proszę wyobrazić, któregoś dnia dzwoni do mnie i mówi: dziadek, ja chcę się spotkać z Marian Turskim. No, to ja zrobiłem takie oczy i mówię: wiesz, no zobaczę, co da się zrobić. Zadzwoniłem do Mariana i mówię: Marian, słuchaj, moje wnuki chcą się z tobą spotkać. No, Marian powiedział: oczywiście, w ogóle nie ma żadnego problemu. Kiedy? Ja mówię: no w lecie. No to musimy się umówić tak, żeby to było na 2-3 miesiące wcześniej, bo mam liczne zajęcia. No i to się odbyło w domu przyjaciółki mojej córki, która jest Żydówką i ma bliźniaki, czyli w całym spotkaniu brało udział 4 dzieci, które są dowodem na to, że Holokaust nie do końca wypalił. I wiesz, to było poruszające. Ta rozmowa miała trwać godzinę, trwała 5 godzin. Oni zadali Marianowi wszystkie najtrudniejsze pytania, jakie
takie, wiesz, naiwne dzieci, które no, mają bardzo jednak ograniczoną wiedzę o Holokauście, mogą zawrzeć w takich pytaniach intymnym, kierowanym do człowieka, który przeżył wszystko. A Marian odpowiedział na wszystkie pytania, on się od żadnego pytania nie uchylił. On miał taki wspaniały sposób prowadzenia rozmowy, że jak słyszał pytanie, to najpierw tak się zagłębiał w sobie. Widać, że szukał najlepszej metody usatysfakcjonowania tego, który pytał. I szczerość tych odpowiedzi, ale jednocześnie tak, żeby te dzieciaki miały wyobrażenie tego, czym było getto, czym było Auschwitz, czym była droga śmierci, czym był powrót do życia po wojnie, odszukiwanie rodziców, wiesz. I Lola, jak skończyło się to spotkanie, to wtedy mam nadzieję, że nie zmieniła tej deklaracji. Powiedziała: panie Bachajanie, ja skończę prawo i będę zajmowała się takimi ludźmi, którzy wyrządzili panu tyle krzywdy. Czy wytrwa? Nie wiem. Ale to jest ta część historii rodzinnej po matce. Jak już zacząłem pracować w muzeum i no, gdzieś tam w kręgach, nie wiem, znajomych i przyjaciół Królika, to się rozeszło wśród dalszej rodziny również, no to któregoś dnia sekretarka dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, kuzynka jest do ciebie, rodzina przyszła. Ja mam brata, bratową, 2 bratanice, wnuki mojego brata i to wszystko. No więc schodzę na dół, a tam stoi nieznana mi młoda kobieta. Witamy się, Zosia Stępińska, Zygmunt Stępiński. No i ona zaczyna mnie nagle pytać o to, czy ja mam jakieś dokumenty dotyczące rodziny mojego ojca. Zdjęcia, metryki, whatever. No to ja mówię: wiesz, Zosiu, sytuacja jest taka. Widzisz, gdzie pracuję i mnie generalnie interesuje genealogia mojej mamy. Mojego ojca jakoś mniej, no nie bardzo mam na to czas. A ona do mnie: a to się zdziwisz. I wyciąga kartkę papieru, taką dość dużą, i na tej kartce papieru jest rozpisana cała historia, cała genealogia rodziny mojego ojca, którzy wywodzą się od Szlomo Steinmana, w swoim czasie najbogatszego kupca w Suwałkach, który razem z małżonką i z całą grupą suwalskich Żydów konwertował się na frankizm. Moja mama zawsze mówiła, że frankiści to nie Żydzi. No jakoś przez przypadek jej rodzina się konwertowała na frankizm, rodzina mojego ojca również. No ale Niemcy, jak patrzyli w dokumenty, to jak to średnio interesowało, czy katolik, protestant, czy Żyd, jak Żyd, to Żyd i koniec. I jak zacząłem śledzić i prześledziłem tą drabinkę i potem dostałem te wyniki badań DNA, no to nagle z 25%, czego spodziewałem się po mamie, wyszło dodatkowe prawie 25% po ojcu. Czyli ci wszyscy przodkowie ojca, czyli Lewandowscy, no wiadomo, że to jest nazwisko, które bardzo często przyjmowali asymilowani Żydzi, asymilujący się Żydzi, Godlewscy, dokładnie to samo, Goldberg i tak dalej. To było zbyt blisko, no ale potwierdzenie jest nie do podważenia. No. 21,5% to jest po ojcu i po jego przodkach. Więc powiem szczerze, uznałem, że to jest taki już ten definitywny koniec tych poszukiwań. Oczywiście tu chronologicznie ta wizyta na cmentarzu żydowskim była kilka lat później. No ale mam taką, wiesz, pełną satysfakcję i już dalej nie gmeram po prostu. No, utrzymuję więzi z kuzynem, bo po prostu jego to bardzo poruszyło, bo on nawet podejrzewał, bo przeczytał moje CV, czy mój życiorys, który jest, nie wiem, na Wikipedii, czy na stronie muzeum. I podejrzewał, że ja jestem właśnie wnukiem Leona Lori, czyli bratem jego babki. No, ale nie zrobił żadnego ruchu, bo jak mi powiedział, tak trochę się obawiał, że może nie chcę, może nie będę chciał i nigdy się nie odezwał. A dowiedziałbym się wtedy, wiesz, no, dobrych parę lat wcześniej. Także to tyle, no. Powiedz mi, możemy wrócić do tego momentu, kiedy twój brat żeni się z
Drewnowską Tak. i zaczyna żyć w domu, w którym temat żydowski jest otwarty, Tak. prawda? I też on się dowiaduje czegoś o swoim pochodzeniu tam w tamtym domu? Słuchaj, myślę, że dowiedział się chyba nawet bardzo, bardzo szczegółowo. To, co wspomniałem parę minut temu, że babcia była nauczycielką i była bardzo znana, między innymi dzięki temu, że część tej takiej żydowskiej elity, dziewcząt z tej żydowskiej elity uczęszczała do tej szkoły. Część z nich przeżyła i one w naturalny sposób były po wojnie znajomymi Marysi. Część z nich oczywiście, tak jak i rodzina, wyemigrowali do Izraela. Część potem przeniosła się z Izraela do Niemiec, ale te relacje były bardzo takie głębokie, rodzinne i przyjacielskie. W związku z tym Krzysiek miał po pierwsze źródło informacji w domu, bo oni cały czas byli związani bardzo blisko z rodzicami Janki. Po drugie, jedna z pierwszych podróży zagranicznych po ślubie była do Izraela, do rodziny Janki. No a oni tak dość krzywo patrzyli na Krzyśka, że może za goja wyszła, że to tak nie do końca. No ale po pierwsze jak go zobaczyli, po drugie jak poszli do Yad Vashem i tam Krzysztof zaczął rozmawiać o swoich przodkach, no bo jedyne zaczepienie, które mieliśmy, to był dziadek Leon Loria, no Abrahamie i Felicji. Nie mieliśmy wtedy bladego pojęcia. Także u niego w domu to było absolutnie normalne, natomiast ponieważ to przez wiele lat działo się równolegle w domu u Drewnowskich i mojego brata Stępińskich i w domu mojej mamy. Moja mama raz to wypowiedziała i causa finita. Po prostu nie chciała na ten temat nigdy więcej rozmawiać. I tak naprawdę jak cofam się pamięcią, to takim sygnałem, który mógł zdradzić jej oburzenie i zwrócenie uwagi na to, że jednak coś ją kłuje i coś jej nie odpowiada, to był moment, kiedy ojciec projektował kościół w Aninie i w tym kościele wierni zażyczyli sobie, żeby była kaplica upamiętniająca męczeńską śmierć Maksymiliana Kolbego. I ojciec, który głównie był zainteresowany tym, żeby projektować, tam na różne niuanse nie zwracał uwagi, no ale wiedzą o tym, co robi, dzielił się przy stole, na przykład w niedzielę. I ja pamiętam, jak byłem u rodziców na obiedzie i w którymś momencie ojciec wyjmuje rysunki i mówi: popatrz, bo ja się zawsze bardzo interesowałem architekturą. Ten kościół jest taki bardzo tradycyjny, klasyczny, ale postanowiłem, że upamiętnimy Kolbego w takim bunkrze betonowym, który jest elementem wystającym poza obrys tego kościoła. I matka usłyszała Kolbę, usłyszała, że będzie w projekcie naszego ojca będzie miał takie ważne miejsce zarezerwowane i z niej się nagle wylało. Ja czegoś takiego w ogóle ani wcześniej, ani później nie pamiętam. Jak ona zaczęła wrzeszczeć po prostu. Jak ty możesz? To jest antysemita, to jest człowiek, który zaszczepił w tym kraju antysemityzm, to on doprowadził i tacy jak on doprowadzili do tego, co się w Polsce stało z Żydami. Jak ty możesz w ogóle projektować mu, pomnik mu stawiać, wiesz, to było takie bardzo ekspresyjne i bardzo mocne, ale znowu za tym, wiesz, nie było żadnego kontinuum, no. Ale słucham? Zbudował mu ten pomnik? Oczywiście. No, wiesz, pecunia non olet. Poza tym to oznaczałoby konflikt z proboszczem i z wiernymi i prawdopodobnie Kościół nie zostałby nigdy nie został zbudowany. Natomiast co jeszcze jest ważne, bo zapomniałem o tym, jak rozmawiałem o tej dramatycznej rozmowie z mamą. Ona miała jeden bardzo ważny wątek. Jak ja spytałem chronić przed, to ona powiedziała wtedy wyraźnie: ty nie wyobrażasz sobie, jaka była skala antysemityzmu w Polsce przed wojną. I jest milczenie. I to milczenie prowokuje i ona odpowiada: czy ty wiesz, co to był numerus clausus i numerus nullus? No to ja mniej więcej wiedziałem, ale daj mi je powiedzieć.
I matka zaczęła opowiadać o tym, ona już była po studiach, ale rząd, wiesz, no, była adwokatką wtedy już i śledziła to, co się w Polsce dzieje. No, przecież to było widoczne i do ilu zawodów nie było dostępu, co się działo na wyższych uczelniach. Więc to było... I to się wpisywało w ten cały, wiesz, trend myślenia o tym chronieniu, po to, żebym poznał, jak ta przedwojenna, bezpośrednio po śmierci Piłsudskiego historia antysemityzmu w Polsce się toczyła i jaką rolę odebrał w niej Kościół. I matka jechała po kościele na równo, dlatego że ona no, jednak była bardzo inteligentną osobą, oczytaną, parę języków, czytała no, mnóstwo rzeczy i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Kościół oprócz bardzo pozytywnej roli, ale to zwłaszcza zakonnicę, jaką odegrał w czasie zagłady, no to przedwojenne postępowanie i polityka Kościoła jednak przyczyniły się do tego, że na wschodzie Polski ten antysemityzm osiągnął tak nieprawdopodobnie wysoki poziom, który doprowadził do tego, że potem mieliśmy pogromy. Także wiesz, to się wszystko tak po prostu zaczęło przenikać, ale w gruncie rzeczy doprowadziło mnie do tego, czego być może wcale nie chciałem, a potem jak odkryłem, to byłem cały szczęśliwy, że wiem. Myślę, że taka wiedza jest ludziom potrzebna i myślę, że jest ogromnym błędem, jeżeli gdzieś tam w rodzinie nie znajdzie się jakiś skryba, który będzie to wszystko dokumentował. Dzisiaj już jest, możliwości są znacznie większe, wiesz, no wszystko jest dostęp w sieci, są zdjęcia, są nagrania i tak dalej. No bo to warto wiedzieć, skąd się jest i kim się jest. No, to moim zdaniem to ułatwia życie, a nie utrudnia. Być może w 1968 roku, gdybym wiedział o tym, a wtedy naprawdę nie wiedziałem, to bym podjął życiową decyzję i razem za dziewczyną wyjechał z Polski. Nie na paszport, nie na tą szmatę, którą dawano emigrującym Żydom zamiast paszportu po odebraniu obywatelstwa, tylko wyjechałbym tak, jak wyjechałem na krótko, na paszport turystyczny. Być może gdybym wiedział, że jestem, to bym tam został. Dzisiaj mówię, dziękuję, że nie, bo bym się tam... Tak, wyjechałem na miesiąc. Matka, która była dość oszczędną osobą, stąd ta kutwa, którą wtedy tak głośno wypowiedziałem. Matka w pewnym momencie zaczęła do mnie dzwonić codziennie do Sztokholmu. Kiedy ja wracam, bo jak nie wrócę, to ją wyrzucą z pracy, ojca wyrzucą z pracy, Krzysztofa ze studiów, Szwester, bo tak na nią mówimy, siostrę, też wyrzucą z pracy. No a ja miałem pół roku do skończenia pracy magisterskiej. I deal był taki, że ja wracam i potem wracam drugi raz też na paszport turystyczny, no ale się związek nie utrzymał. A mówisz, że cieszysz się, że wtedy nie wyjechałeś, niezależnie czy wiedziałeś, czy nie. Słuchaj, tak, inaczej. Ucieszyłem się, tak mówiąc szczerze, na miejscu, dlatego że zobaczyłem, w jaki sposób żyją ci moi przyjaciele, żyje ta emigracja. Prawda była taka, że ich życie w porównaniu z tym życiem studenckim, które mieli w Polsce, było wiele, wiele razy lepsze. Mieli jednoosobowe pokoje w akademikach i to jakich akademikach. Mogli studiować i nie płacili za studia. Uczyli się obcego języka, którego się nauczyli, bo inaczej by nie mogli studiować. I pamiętam, że ich warunki życia tam były dużo lepsze, ale przeżycia już nie. Wiesz, to, że że wielu z nich zostało rozdzielonych z rodzicami, bo jednak rodzice z różnych względów zdecydowali się zostać w Polsce. Na przykład, bo byli w wojsku na wysokich stanowiskach i mieli absolutny zakaz wyjazdu z Polski w ciągu najbliższych paru lat. I tej takiej, wiesz, samotności, takiego obcego kraju, mnie to nigdy nie pociągało, a Szwecja jeszcze na dodatek w zimie i poprzez to, że to jest taki zamknięte rodzinne społeczności. Oni mają jakieś tam elementarne kłopoty z nawiązywaniem kontaktów, są tacy dość chłodni, a ja jestem za to ekscentrykiem, ekstrawertykiem, przepraszam.
I ja bym się tam nie odnalazł po prostu ze swoją, wiesz, taką ruchomą i życzliwą do świata i otwartą osobowością. No ale było przykro, bo związek się posypał i tego było żal, ale życie idzie dalej. Natomiast argumenty, których użyła mama, że rodziców wywalą z pracy, no to były trochę takie poniżej pasa, no bo z jednej strony zgodziła się na to, żebym pojechał, jak sobie uświadomiła, że mogę tam zostać, to jednak zmieniła zdanie. No. Ciekawe, że na pewnym etapie każde z waszej trójki, waszego rodzeństwa było kim innym. Tak, aczkolwiek czasem to rozmawiamy o tym w takim ścisłym gronie rodzinnym i przypominamy dość głupi numer, który zrobiliśmy mamie. Mianowicie, jak siostra wyjechała na taką dużą międzynarodową konferencję do Izraela, ona była specjalistą od hodowli drobiu. No i tak się jej tam spodobało, że jeszcze można było przedłużyć bilet lotniczy, że przedłużyła bilet lotniczy o 10 dni. Pojechała do Eliatu, pojechała na północ, do Galilei, no, pozwiedzała Izrael. I matka tak czekała, kiedy ona wróci. No i myśmy z Krzyśkiem poszli do niej z takimi bardzo posępnymi minami i mówimy: matka, mamy dla ciebie złą wiadomość. Szwester postanowiła zrobić aliję. No i to był moment, kiedy ona prawie nie wypadła z łóżka, prawie musieliśmy ją cucić. Drugi raz tego żartu żeśmy nie powtórzyli. Oczywiście powiedzieliśmy, że to był żart i głupi i tak dalej, ale jeśli ona chociaż przez moment w to uwierzyła, to byłoby największą tragedią jej życia, bo ukochana córka nagle, wiesz, decyduje się, żeby zostać w Izraelu. No tak, a potem ja chyba nigdy tak na dobre nie chciałem emigrować z Polski. Oczywiście, wiesz, były takie momenty, że myślałem już później po powrocie w 70 roku do Polski, do Szwecji. Wiesz, po pierwsze jest próg językowy, a po drugie jestem tak zakorzeniony. Głównie góry, Warszawa. No ale oni wszyscy też byli zakorzenieni. No tak, ale oni musieli, a ja mogłem. Oni nie mieli wyboru. Ja znam bardzo wiele osób, to są moi bardzo dobrzy znajomi albo przyjaciele i przyjaciółki, którzy przy podejmowaniu decyzji przez rodziców nie mieli żadnego wyboru. Bo po prostu mieszkanie już było prawie zagrabione przez innych, środków do życia nie było i wydawało się, że jakoś to się tam, nie wiem, ułoży, rozwinie. Zostawiali tutaj ze sobą bardzo fajne związki, licząc na to, że ta druga strona dotrze. I to się zdarzało, jeśli idzie o, wiesz, dwustronną emigrację albo do Szwecji, Danii, do Izraela czy do Stanów. I wiele par w ten sposób zrobiło, że czekali na siebie, no ale i byli tacy, którzy tego nie doczekali. No. Czyli ta decyzja twojej mamy na tym etapie przyniosła korzyści. No tak, ale wiesz, nie wiem czy wszyscy, ja długo od tego uciekałem, ale w którymś momencie robiłem takie, wiesz, podsumowanie swoich relacji z ojcem. Co mam mu za złe, czego nie mam mu za złe. No ojciec był całe życie sfokusowany na jednym, czyli odbudowa Warszawy. I po prostu ani się interesował naszym wykształceniem, ani nie dostrzegł tego, że ja już zdaję maturę i może chciałbym pójść na architekturę i może trzeba mnie rysunku nauczyć, wiesz, i tak. Bogu niech będą dzięki, bo do architektury trzeba mieć talent, którego ja nie mam za grosz. No ale wiesz, był człowiekiem nieprawdopodobnie ciepłym, otwartym, takim, który... A ja widziałem to jego poświęcenie. On walczył z kalectwem przez całe życie. I mieć mu za złe to, że on się cały... Nie mówiłeś, że był niepełnosprawny? Był niepełnosprawny, tak. To znaczy? To znaczy miał reumatyczne zapalenie stawów, które spowodowało, że przez całe życie chodził o lasce albo o kulach, potem jeszcze kręgosłup złamał kompresyjnie, potem kolana mu operowano. No, suma wszystkich dramatów. Ale był ciepłym i otwartym człowiekiem. Natomiast matka była taka, powiedziałbym, dość oziębła. Ona dbała o nas jak kwoka swoje młode, czyli żebyśmy mieli 2 miesiące wakacji nad morzem, co najmniej miesiąc wakacji, czyli na studiach i potem wakacje szkolne
jeszcze świąteczne, też w górach. No ale była strasznie wymagająca. No widać było, że to ona trzyma ten dom za mordę. I tak jakoś, no, jedno co pamiętam, co było wspaniałe z dzieciństwa, że czytała nam wszystkie książki. I to czytała, wiesz, byliśmy jeszcze stare lenie i po prostu przychodziła i nam czytała. To tego nigdy nie zapomnę. No. Powiedz, a twoja historia związku z muzeum, w którym jesteśmy dzisiaj, skąd ty się tu wziąłeś? Czysty przypadek. Z takim życiorysem, z takimi odkryciami i nagle dzisiaj jesteś najważniejszą osobą tutaj. Słuchaj, suma wszystkich wypadków, przepraszam. Halinka Elczeska ciągle pytała, czy ja znam Piotra Wiślickiego. Jak pracowałem w Żyrardowie, odbudowywałem lofty, przebudowywałem lofty, to Halinka, no, czy znasz Piotra Wiślickiego? Ja mówię, znam, a bo co? No bo on teraz buduje Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja mówię, jak buduje, to niech buduje, no i co? No ale znasz go czy nie? No znam. No może byś z nim pogadał. Ja mówię, no ale o czym? Ja mam świetną pracę, która daje mi ogromną satysfakcję i w ogóle nie myślę o tym, żeby szukać innej. A przy okazji, jak mnie wyrzucono z pierwszych studiów po maturze, to matka mnie natychmiast wysłała do pracy do Muzeum Historii Warszawy, Dlaczego cię wyrzucono ze studiów? bo się zakochałem, nie chciałem się uczyć. Jakie to były studia? Geologia, miałem zostać wulkanologiem. O. To też rodzinna historia, bo matka przyjaźniła się, była starszą koleżanką takiego najwybitniejszego chyba przez dekady wulkanologa na świecie, Orun Taziew, taki Rosjanin, który potem mieszkał w Belgii, a na koniec został Francuzem. I on po prostu do matki napisał, że jak się nudzi i szuka przygód, to niech idzie na geologię, a ja go wezmę do siebie do ekipy. No i tak uwierzyłem w bajki. Poszedłem na geologię, potem się zakochałem i uznałem, że miłość jest ważniejsza od nauki. Wylądowałem na stażu w Muzeum Historii Warszawy i wychodząc stamtąd na egzaminy wstępne przysięgłem sobie, że moja noga poza zwiedzaniem muzeum nigdy w muzeum nie postanie. Praca w muzeum? Never. No ale było tak, że ta praca w Żyrardowie zaczęła już mnie coraz mniej Opowiedz, interesować. co robiłeś w tym Żyrardowie? W 2006, Tak, żebyśmy wiedzieli. jak trafiłem tam? Co robiłeś? Kim byłeś wtedy? Byłem Bo tego nie dyrektorem wiemy. spółki, która przebudowywała zabytkowe fabryki i obiekty przemysłowe na lofty. No ale się zorientowałem, że z tymi właścicielami się nie dogadam i się zacząłem rozglądać za inną pracą, ale to było już parę lat po tym, jak Piotrek Wiślicki dołączył do muzeum i to muzeum już było w trakcie takiego intensywnego rzeczywiście powstawania. I wyobraź sobie, że któregoś dnia, nie będę podawał nazwisk, dwa młode małżeństwa, wiedząc o tym, że ja się znam na budownictwie, poprosiły mnie o konsultację, bo chciały w budynku, który budował, jak się chwilę później okazało, Piotr Wiślicki, zrobić sobie dwa lofty, każdy dwupoziomowy, każdy o powierzchni 500 m2, jeszcze natek z własną windą na parking, tak żeby była dodatkowa winda do tych loftów, żeby tam plebs nie jeździł razem z nimi. No ja usiadłem z nimi i wysłuchałem ich próśb i puknąłem się w głowę i mówię, ludzie, co wy chcecie robić? Ja nie jestem wprawdzie agentem nieruchomości, ale ja wam załatwię takie mieszkania w Warszawie, gdzie będziecie mogli sobie kupić dwupoziomowe mieszkanie od razu albo w fazie budowy je przerobić, albo znajdę wam takie działki po przyjaźni, kupicie działki, załatwię wam architekta, on wam zaprojektuje wspaniałe domy, jak chcecie, to może być bliźniak, żebyście mieszkali gdzieś tam blisko razem i święto lasu. No i rozstaliśmy się i następnego dnia dzwoni Wiślicki. Jeszcze jestem w Żyrardowie. Ja cały spasony ze strachu, że zacznie mnie opieprzać za to, że zniechęcam mu klientów. A on mówi, a co ty robisz? A ja mówię, no pracuję. A szukasz pracy? Ja mówię, tak. A dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich byś został? Ja mówię, no wiesz, daj mi 3 dni do namysłu. W duszy, wiesz, wszystko tak skacze.
No i po 3 dniach do niego zadzwoniłem i mówię, słuchaj, no jeżeli rzeczywiście jest taka propozycja, to bardzo chętnie. Jak on się o mnie dowiedział, bo myśmy razem pili wódkę i jeździli na nartach. On się dowiedział od... Ale kiedyś. No, niedawno, 2004, 2005, 2006 jeździliśmy na narty, nie wiem, do Francji i tam, czy do Włoch i tam po prostu spędzaliśmy urocze 2 tygodnie czy tydzień. No i któregoś dnia i on spotkał się po prostu, jak pytał wśród znajomych w środowisku żydowskim, kogo można jeszcze znaleźć, żeby zechciał być dyrektorem, czy umiał być dyrektorem tego muzeum. I Kalina Gawlas, która pracowała była chyba kuratorką jednej z galerii wystaw, jej siostra Dorota Flinkier pracowała razem ze mną w Muratorze. No i po pierwsze... Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. No tak, ale to się jeszcze raz cofniemy. Tak. No i ona wiedziała o tym, że mama jest Żydówką, bo ona pracowała między innymi wspomagała tą fundację Spielberga, robiła wywiady i chciała zrobić wywiad z moją mamą, ale ja nawet powiedziałem jej, że może nie próbować, bo po prostu się nigdy nie zgodzi. No ale ona znała moje talenty zarządcze, organizacyjne. No po prostu Muratora po 1989 roku musiałem postawić na nogi, bo kompletnie upadł. I powiedziała to siostrze. Siostra powiedziała Wiślickiemu. Wiślicki zadzwonił do mnie. No i nagle zaczęły się przepychanki, bo ktoś powiedział komuś, że ja należę do ludzi, którzy nie potrafią stworzyć zespołu, a stworzenie zespołu Muratora było chyba jednym z największych sukcesów zawodowych w moim życiu. Nawet jak mnie wylali, to tam się niewiele zmieniło, bo ten zespół był tak wyselekcjonowany i tak przygotowany do pracy, że mogli to spokojnie kontynuować. No ale były podszepty takie, że nie, że się nie nadaje, że nerwus, że krzyczy na ludzi i tak dalej. No, w którymś momencie Marian i Piotrek się uparli i zaprowadzili mnie za rączkę do pani prezydent Walc. Tam Marian oświadczył, że jestem wychowankiem profesora Samsonowicza, co było dla mnie bardzo miłe, ale z Samsonowiczem grałem w brydża, nie byłem jego magistrantem, tylko robiłem magisterium u profesora Stefana Kieniewicza. No i Walcewa powiedziała, w zasadzie to nie ma problemu, ale na wicedyrektora, bo dyrektora to my już mamy. I wtedy mianowali Andrzeja Cudaka, który się sprawdził przy organizacji tego Euro 2012 w Warszawie, tej strefy kibica. No i Cudak mnie spytał, czy ja chcę pracować razem z nim. Powiedziałem, oczywiście. No i tak zostałem zastępcą dyrektora. No i tak było do grudnia 2018 roku, a ja miałem prawie pisemną, ale to jest gentleman agreement, porozumienie z profesorem Stolą i z Piotrem Wiśnickim, że 31 grudnia 2018 roku emerytura. No i w połowie grudnia profesor Stola przyszedł do mnie do pokoju i pyta się, to kiedy ty odchodzisz? Ja mówię, no za 13 dni. A możesz zastać? I ja mówię, no mogę zastać. Ale dlaczego? Tu nie wolno brzydkich słów używać. Dobra. Ja mówię, dlaczego? Na to Darek mówi, słuchaj, bo ty jesteś jedynym człowiekiem w tym zespole, który będzie się umiał z nimi nawalać. To już wiesz, jakiego słowa nie użyłem. No i zostałem, po czym Darek był przekonany już od razu, że oni... A tu mówimy z nimi, Słucham? czyli żeby było jasne dla wszystkich, o czym mówimy z nimi, to jest kto? Z PiS-em. Z Glińskim, z Celinem, z PiS-em generalnie, bo oni już byli wtedy 3. rok, kończył się przy władzy. A Darek na tyle mnie poznał, że wiedział, że po prostu ja się nie poddam i nie pójdę wiesz, na smyczy. No. No i potem to się tylko pogarszało z dnia na dzień, bo Darek wygrał konkurs i to w ogóle przeważającą wielkością głosów, nawet przedstawiciele PiS-u, za nim niektórzy głosowali. I nie został wybrany, więc musiałem czekać, aż się skończy rok.
Potem Turski dostał od Glińskiego odpowiedź, że Darek nie zostanie powołany na to stanowisko, bo co Gliński powiedziałby swojemu elektoratowi, że jego elektorat by tego nie zaakceptował. No i potem była walka, żebym został dyrektorem już takim normalnym, kontraktowym. Nie chcieli się zgodzić, ale potem zobaczyli, że mieć konflikt ze środowiskiem żydowskim jeszcze następny po konflikcie o IPN-ie i po Stoli, to już może lepiej nie. No i najpierw mi dali jedną kadencję 3-letnią, potem drugą kadencję 3-letnią i to jest taka krótka historia, jak zostałem dyrektorem tego muzeum z przypadku. To zmieniło coś w twojej tożsamości, w twoim rozwoju w tej sprawie, czy drodze? Wywróciło wszystko. Co to znaczy? Zżydziałem. Aha. Nie do Ale końca. zżydziałeś na lepsze czy na gorsze? Zżydziałem przede wszystkim dlatego, że zrozumiałem. Wiesz, ja od początku pracy w muzeum przeczytałem, no nie wiem, może ze 200 książek o historii, tradycji, kulturze żydowskiej, wspomnień, pamiętników. Obejrzałem dziesiątki filmów o historii. Także, wiesz, chłonąłem to po prostu jak gąbka, bo to było absolutnie niezbędne dla podjęcia pracy w tym muzeum. No nie może być tak, że dyrektor nominalnie magister historii nie zna historii tego tematu, którym ma się zajmować jako dyrektor jednej z najważniejszych instytucji żydowskich na świecie, bo prawda jest taka, że lepszego muzeum żydowskiego niż Polin na świecie nie ma. I to mi dało po pierwsze ogromną wiedzę, nie przesadzajmy, no, w wielu miejscach ciągle mam luki, zapewniło mi bardzo dobre relacje ze środowiskiem żydowskim. Ja myślę, że gdzieś tam może była jakaś radość, że dyrektorem muzeum został Żyd, że będzie lepiej rozumiał, aczkolwiek ja uważam, że Darek po prostu był, Dariusz Stola, profesor Dariusz Stola był po prostu wybitnym dyrektorem tego muzeum i to wiele rzeczy, które on tu poustawiał, a również w sensie strategii, polityki, rozumienia, interpretacji pewnych tematów, no to jest po prostu jego gigantyczna zasługa. Natomiast na pewno poprzez to, że wstąpiłem do JCC, że najpierw do Bnei Brit, potem do JCC, że zaczęli odzywać się do mnie bardzo liczni, no dosłownie dziesiątki osób ze środowiska emigrantów marca 68, że jak jechałem z nimi na rozmowy w sprawie jakiejś współpracy, no to oni jednak mieli rekomendacje od iluś swoich znajomych, że ja jestem, wiesz, w porządku i że można ze mną rozmawiać. Ja myślę, że taki kluczowy moment, który dał mi ogromnie dużo satysfakcji, no to to już w trakcie, kiedy wystawa o marcu 68 roku była zamknięta, no to nagle odezwało się środowisko emigrantów, że my nie mamy prawa robić tej wystawy, tylko oni powinni ją robić, bo oni to i to. No i okazało się, że ich pomysł na wystawę i nasz to jest tak, po prostu mijamy się o 180 stopni. Ja dość bez wahania i bez zostawienia szczeliny nawet na dyskusję powiedziałem, że my tę wystawę zrobimy, bo mamy na nią świetny pomysł. I oni wtedy zaczęli robić smród wokół muzeum, w związku z tym ja w trybie awaryjnym musiałem pojechać do Sztokholmu i do Göteborga, a potem do Kopenhagi jeszcze, po to, żeby spotkać się z przedstawicielami tej lokalnej społeczności emigrantów 1968 roku. No i wiesz, i przekonałem ich po prostu, bo nic nie sprawia tak dobrego wrażenia, jak człowiek, który staje z otwartą przyłbicą przed gremium kilkudziesięciu osób, odpowiada na każde pytanie i nie budzi wątpliwości po prostu. No, jego wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości. O, no tak. A Murator co? To była wielka przygoda, ale skończyła się dość dramatycznie, bo mam takie poczucie, że razem z grupą przyjaciół stworzyłem w Polsce absolutnie unikatową firmę, która zmieniła ten kraj, przynajmniej w sensie stylu, mody, sposobu. To była firma wydawnicza. To było wydawnictwo, które założyliśmy, pierwsze niezależne wydawnictwo założone w krajach demokracji, tak zwanej demokracji ludowej,
po 1945 roku, bo te wszystkie tam Znak, Pax i tak dalej, no to czy wydawnictwa ZSL-u, czy SD, to były wydawnictwa, które no, miały po prostu zezwolenie od góry, że mogą istnieć, no, bo gdzieś tam trzeba było jednak, żeby tak nie wybuchało za często na różnych przyczółkach. No i myślę, że dokonaliśmy w tym kraju rewolucji, ponieważ pokazaliśmy Polakom, że jak tak bardzo ładnie Piotrek Pacewicz powiedział, że wybiliśmy Polakom z głowy pesymizm budowlany. Pokazaliśmy, że można budować. Czy dzisiaj jestem z tego w pełni zadowolony? Nie, bo widzę po prostu pewne luki, które się ujawniają lata po zrealizowaniu tego projektu. Oczywiście na korekty jest zawsze czas, ale ta władza i te władze samorządowe tego nie zrobią. Już nie chcę się wgłębiać, ale dzięki temu ten sukces, czy wskutek tego ten sukces nie jest pełen. Natomiast no, to była gigantyczna przygoda, bo musieliśmy stworzyć od podstaw wydawnictwo. Byliśmy dziennikarzami, a nie wydawcami. Musieliśmy się nauczyć zupełnie nowego rzemiosła. Byliśmy przez cały czas obserwowani przez władzę i mieliśmy regularnie, wiesz, tam włamy, sprawdzali, czy nie mamy tam jakichś powielaczy, czy innych rzeczy. No, ale w którymś roku, bo utworzyliśmy Muratora w 1982 roku, władza doszła do wniosku, że może politycznie jesteśmy podejrzani, ale gospodarczo jesteśmy niezbędni. No a potem to wszystko zostało przeze mnie skomercjalizowane na przełomie 89-90. Były lata bardzo trudne, no ale razem z zespołem doprowadziliśmy do tego, że to oprócz swojego stylu było jedyne polskie wydawnictwo, które przetrwało. I nie sprzedało się, no, twój styl ostatecznie został sprzedany do Bauera, a Murator jest dzisiaj częścią ZPR-ów. No ale koniec był dość brutalny, bo wylądowałem bez stanowiska, bez pieniędzy, bez całej historii swojej pracy. Ale ja mam taki charakter, że otrzepuję się, wstaję i idę dalej. A z pracy mnie już wyrzucano tyle razy, że mam pewne doświadczenie, jak lądować. Powiedz mi, a ten kawałek żydowski, który, mówisz, ten, który ci zżydział bardziej, to znaczy, że na przykład masz jakiś religijny link? Nie. Jestem jako katolik, jako Żyd, jako Polak, jako Żyd, katolik i judaizm. Jestem absolutnie w stanie pełnej obojętności. To znaczy mam szacunek dla obu religii, dla jednej i dla drugiej. Czytam o ich wielosetletnich zmaganiach i problemach współistnienia. I to jest właśnie to, co dało mi muzeum, że przedtem bym się tym nigdy nie zainteresował. Natomiast jak tu muszę zgłębiać historię antysemityzmu, no to czytam ileś książek, które pokazują relacje tych religii w poszczególnych okresach historycznych. Wiesz, w sensie pozytywnym tyle, że zmieniłem o 180 stopni temat swojej pracy. Główny temat, taki wątek wiodący swojej pracy. No, jak byłem dziennikarzem przed stanem wojennym, to pracowałem dla 2 wydawnictw i pisałem dla nich o budownictwie i architekturze, o tam, nie wiem, ochronie środowiska. Założyłem Muratora, no to cały czas było budownictwo i architektura. Poszedłem do Żyrardowa do pracy. Tam było wyłącznie historia, ale historia miasta i przebudowa, czyli i wnętrza, i przebudowa gigantycznych zresztą budynków. Niektóre z nich fenomenalnie dzisiaj wyglądają. No a wszedłem tutaj, temat zupełnie nowy. No. Niby powinienem coś tam wiedzieć, ale w domu na ten temat się nie mówiło, bo to było tabu, a poza tym nie było żadnej wiedzy. W związku z tym musiałem upgrade'ować swoją wiedzę, bo inaczej bym się w tym zespole nie liczył jednak. To są, wiesz, ludzie bardzo młodzi, którzy są wszechstronnie wykształceni i po prostu dyrektor nie może być dla nich tylko jakimś tam wzorem zarządczym, ale również musi mieć wiedzę o tym, czym się zajmuje instytucja, więc to było wyzwanie, ale mam nadzieję, że podołałem. Tak wygląda. Mówisz, jako katolik chodzisz do kościoła? W życiu. A do synagogi? Do synagogi chodzę parę razy częściej w roku, ponieważ do kościoła nie chodzę ani razu. No, nawet jak zwiedzam kościół, to
z pewnym niepokojem. No, przyszło mi zupełnie. Dla mnie Kościół to jest hierarchia. Znaczy, wiara jest wiarą i to jest prywatna sprawa każdego człowieka, jego wybór. Natomiast ja nie jestem w stanie pogodzić się z tym, co się dzieje z hierarchią kościelną, zwłaszcza w Polsce. Po prostu. Natomiast synagoga, no bywam obowiązkowo na Jom Kippur, tak jak wszyscy, chyba. Bywam na różnych spotkaniach organizowanych w synagodze, bo czasem są takie spotkania. A raz było nawet tak, że było spotkanie poświęcone chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale zabrakło jednego człowieka do minionu. I to był mój jedyny religijny gest w synagodze, ponieważ dwóch zabrakło i rabin Michael Szudrik poprosił mnie i Piotra, żebyśmy dołączyli, no więc nie było wyboru. Kto ostatnio był tak bardzo Żydem w twojej rodzinie jak ty? No to jest w sumie bardzo proste pytanie. Ci, którzy zginęli w zagładzie i ci, którzy cudem przeżyli zagładę. Mogę odpowiedzieć tylko wyłącznie tak, jak oceniam sytuację w domu rodzinnym mojej matki. Natomiast u ojca, no to jednak tamte takie zasadnicze zmiany nastąpiły ze dwa pokolenia wcześniej i nigdy tam nie widzieliśmy, tak jak z bratem czasem analizujemy, wiesz, zachowanie dziadków, tych rodziny babci i tak dalej, to tam nigdy nie było w ogóle takiego nawet, wiesz, śladu, ścieżynki, która by do tego prowadziła. U matki to było oczywiste, no bo po prostu w którymś momencie, jak się zaczynasz czymś interesować i masz te swoje, nie wiem, tam 19 czy 20 lat, no to po prostu do tego dochodzisz. No. A jeszcze sytuacje sprzyjające przez to, że wspólna szkoła, studia, ożenek i tak dalej, wiesz, to wszystko się jedno nakłada, nawarstwia i ta droga do góry po drabinie jest dużo prostsza. No. Dzięki bardzo.